Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów, czyli wracamy do KRYPTO University, jak co środę wieczór albo czwartek, zależy od czasu. No, jest tutaj kolejna audycja, na której się skupimy jak co tydzień. Zobaczymy, czy dowiemy się czegoś nowego od KRYPTO University. Okej, a więc temat tego jest, że Bitcoin ma zamiar zrobić czegoś, czego nie zrobił od spadku z $20 000. Zobaczymy. Now, this is a really powerful chart. To jest bardzo ważny wykres. This is a game changer. To jest game changer, jak on tutaj nazywa, czyli zmiana gry, Let's break it down in a który może zmienić losy gry. simple way. First question, Steve, what is this? How Po pierwsze, Steve, co to jest? can I find this chart right now? I want to pull it up right now as you're doing this video so that I can learn along with you. If you have TradingView, just go into the indicators and type in Madrid. This is the Madrid moving averages. To jest Madrid Moving Average, także możecie sobie to zobaczyć. Madrid Moving Average. Ribbon, right? Ribbon. So what it is, there's a few key attributes that are the secret sauce to understanding this ribbon moving averages. Mamy tutaj ciekawe atrybuty, żeby zrozumieć właśnie ten znacznik. Zobaczcie dzisiaj na czerwono, czyli wiadomość podprogowa, garniturek, może będziemy spadać. Right? What I want you to understand first is any time that you're using a set of moving averages, you want to understand how these moving averages are moving together. Za każdym razem, kiedy widzimy te średnie kroczące, chcemy zobaczyć, jak one poruszają się pomiędzy sobą. And against each other. I też jak one się poruszają w drugą stronę. That's the real secret sauce. We're looking for patterns Będziemy patrzeć tutaj na zachowanie, with the price action and patterns with gdzie mamy ruch ceny akcji albo akcji, ruch ceny Bitcoina how these moving averages are in acting with each other i jak zachodzi interakcja pomiędzy nimi and against each other. They tell a really i jak się odchylają w drugą stronę. powerful story. Now, when we dig in a little further, in a Okej, najpierw kiedy przejdziemy troszeczkę dalej, bull market, you can see all the moving averages are in numerical orders. jeżeli chodzi o hossę, te wszystkie średnie kroczące są ciekawie poukładane. No widzimy, że tutaj jest taka przejrzystość w hossie. And everything is organized Wszystko jest zorganizowane and more than likely all green. i wszystko w większości zielone. As we move into bear markets, you Jak się przesuwamy do Bessy, can see that obviously the red color widzimy, że czerwony kolor starts moving in, but it's zaczyna tutaj wchodzić. not just that that's important. I nie tylko to jest ważne, We have to look at the tanglement of musimy też patrzeć na przecinanie się albo bardziej splątanie tych wszystkich średnich kroczących. the lines, meaning once things start going south, as Jeżeli te rzeczy albo cena Bitcoina idzie w południe, czyli spada, we zoom in here, you can see the lines start crossing over each other and getting tangled up. i widzimy, że te linie wtedy przecinają siebie i są splątane. This is a warning sign. To jest znak ostrzegawczy. The bigger warning sign is Większym znakiem ostrzegawczym jest, when they flip, kiedy one zupełnie się obrócą. right? So you can see tanglement here, right? We went from having everything in order Mieliśmy wszystko w pięknym porządku po lewej stronie to tanglement, and then you see at this moment i potem mieliśmy to splątanie i widzimy, że w tym momencie there was a flip mieliśmy tutaj odwrócenie in the lines. You z liniami. can clearly see it illustrated here. This is a big market move. This To jest bardzo duży ruch na markecie, is a big momentum shift. This gdzie mamy bardzo dużą zmianę momentu. is not a shift for a couple days. I to nie jest na pewno zmiana na parę dni, parę
parę dni, no w krótkim terminie, or a couple weeks, this is czy parę tygodni. a bigger market shift. To jest większa zmiana w cenie Bitcoina. And we're on the weekly chart, by the way. So Jesteśmy na tygodniowym wykresie. if you pull up the Madrid moving averages on a daily chart, it's going to look different. But again, Jeżeli będą one na jednodniowym wykresie, czyli interwale czasowym, będą one wyglądały inaczej, ale my skupiamy się na jednotygodniowym. and a weekly chart will be more powerful, be able to see bigger pictures. So about that shift that happens, right? We Około tej zmiany, która tutaj się wydarzyła, had some tanglement here, mieliśmy też troszeczkę splątania w tym okresie and then you saw it flip back. i widzieliśmy, że mieliśmy znowu powrót do zachowanego porządku. You can see it here. The color started to change, but again, it's not just the color that's important. I nie tylko kolor tu jest ważny. You can see all of the lines actually flipped, Widzimy, że wszystkie te linie po prostu się zamieniły. telling us that there was a major move coming now Czyli mowa o bardzo poważnym ruchu, który tutaj nastąpił. to the upside, right? As you can see, Czyli zmiana trendu. as it played out here, you can clearly see the flip in the lines right here, just as well as you saw it on the reverse side back here in October. Czyli mamy taką samą zmianę, jak mieliśmy wcześniej w październiku 2018 roku. So once we understand these fundamental pieces, and Jeżeli zrozumiemy te fundamentalne zasady, by the way, I wish I had 2 hours to chciałbym mieć 2 godziny, żeby na ten temat rozmawiać. talk to you about this piece that you can use on the charts, because it's incredibly powerful. There's some really game-changing Bo to jest naprawdę, pozwala nam zmienić grę, w jaką patrzymy na cenę Bitcoina, czy naszą inwestycję. tips and techniques, but we'll keep it simple Ale dla Was zrobimy to w łatwy sposób, zrozumiały. today. What we know is during a bull market, obviously, as we discussed, everything is in order. Co wiemy podczas bull marketu, czyli hossy, wszystko jest w takim pięknym orderze, jak to się mówi, czyli porządku. But let's take it one step further. Ale weźmy krok dalej. As we zoom in here, we know that in a bull market, everything is in order, and when we have pullbacks, I widzimy, że podczas każdej hossy wszystko jest poukładane, ale gdy zdarza się korekta, we can see that we have 1, 2, 3 lines of red. i widzimy, że wtedy od razu się pojawiają 3 czerwone linie. And briefly. Ale tylko na chwilę. So not only do we have 3 lines of red, it's pretty brief, and boom, we go back to I potem wracamy do porządku. green. And it happened again here. We I zdarzyło się to samo w styczniu 2017 roku. had another pullback in January 2017, 1, 2 lines of red. And you can see we had another pullback in March, 1, 2, 3 lines I kolejne spadki w marcu of red. Remember, weekly 2017 to jest. candles, we're talking about 1 or 2 weekly candles having a little bit of red, Mieliśmy korektę dwutygodniową 1, 2, i troszeczkę zarysowania czerwonego. 3 lines, and then boom, back to green, right? So this is how we proceeded for the entire bull market. I tu widzimy, jak cała hossa się formowała. 1, 2 again. Kolejna korekta i 2. Trzeci też zarysowany na czerwono. 1, 2, 3. And 1 line here. So Jedna linia dalej. each pullback will see this kind of action, I każda korekta widziała taką właśnie akcję. right? Now let's fast forward. We know Ok, przewinijmy teraz do tego okresu. that we entered, this was our 20K, Mieliśmy $20,000 za jednego bitcoina w granicach. right? We started having some pretty bad action, Mieliśmy troszeczkę nieciekawej akcji and we got into a scenario here i doszliśmy do tego scenariusza w tym momencie, in March, w marcu 2018 roku. right before we had a death cross. Od razu zanim mieliśmy Death Cross. This is what we highlighted in several videos, To, o czym mówiliśmy w wideo right? w tamtym okresie. At the end of March, we had a death cross, but Pod koniec marca mieliśmy Death Cross. right before that, we started to see some tanglement, which we talked about. I tuż przed tym widzieliśmy troszeczkę zaplątania w tym. Tanglement is that first sign I to zaplątanie to jest tym pierwszą oznaką of trouble. problemów.
we started to see some tanglement in the lines, meaning some of the lines that were supposed to be on top, niektóre linie, które powinny być na samej górze, crossed down below, spadły poniżej, the others causing some turmoil amongst the moving averages. a inne po prostu zostały na swoim miejscu, ale widzimy, że już zaczynały się tutaj te pierwsze problemy. Which is foreshadowing for what was to come. Także mogliśmy tutaj określić, co się zaraz wydarzy. And you can see at this point we had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mieliśmy 10 tych średnich kroczących, które zostały przekolorowane na kolor czerwony. We had 10 lines red. And by the way, before the death cross, I to zanim mieliśmy jeszcze death cross. the market was still technically bullish. I nadal market był tutaj w hoście. But this was our warning sign. Ale to było nasze ostrzeżenie. And look, we just had 1, 2 candles, maybe 2.5 weeks Okej, mieliśmy 2 świece, 2,5 może tygodnia of turmoil, nieciekawych zdarzeń. right? Let's see what's happening in today's world. Zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. All right? So now that we understand some fundamental pieces of how to use this, how to look at it, we know that we went into a bull market. Wiemy, że przeszliśmy w hossę, We had a golden cross. mieliśmy naszego golden crossa, We can see during our pullbacks, we had one red line. mieliśmy może jedną czerwoną linię zarysowaną podczas pierwszej We korekty, had another red potem jedną czerwoną też. line during this pullback, and during this pullback, one line. Normal, To jest normalna rzecz, because we did that for many years. bo robiliśmy to od wielu lat. But what about right now? Ale co się wydarzyło w tej chwili? How about right now? You can see that we've got tanglement. I widzimy, że teraz mamy pierwsze zaplątanie. Right? B, we have multiple red lines. I mamy dużo też czerwonych linii. We're not talking about just a few. We're talking about multiple. We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 10 średnich kroczących na czerwono. By the way, this is right before we're entering a death cross. To jest tuż przed tym, jak wejdziemy w death crossa. Sound familiar? Czy to brzmi znajomo? Well, it is. No tak. This is what we did in the past crash. To, co się zdarzyło podczas ostatniej korekty, But we'll take ostatniego kryzysu. it a step further, because maybe you say, well, Steve, we only looked at the past couple years Okej, ale tylko patrzymy na ostatnie 2 lata, during bull markets. jeżeli chodzi o hossę. How about the years prior during A co, jeżeli chodzi o lata wcześniejsze? bull markets? Is this normal, Czy to jest normalne? or is this completely unheard of Czy w ogóle o tym nie słyszeliśmy do tej pory? during a bull market? I'm glad you asked. Let's take a look. Bardzo się cieszę, że zapytałeś. Sprawdźmy. Let's take a look, because we looked at this entire bull market, where at most we had 2 or 3 lines very quickly, and then we moved back in to the green. You can see this was our past bear market, which we'll get to in a minute. And Zaraz do tego przejdziemy. To jest ostatnia nasza bessa. this was our previous bull market. To nasza poprzednia hossa. Let's zoom in and take a deeper dive. Zobaczmy, co tutaj się działo. Again, when we're looking in trying to understand markets better, we have to use this tactical approach. Gdy próbujemy zrozumieć ten market, musimy używać tej taktycznego tego podejścia. We can't use our emotion and say, Nie możemy używać naszych emocji. what? Bitcoin is definitely going to the moon. Bitcoin idzie definitywnie na księżyc. Who cares what anybody says? And you get Kogo to obchodzi, co wszyscy mówią? emotionally attached only to that outcome. I nie można być emocjonalnie przyciąganym przez tylko takie zdarzenie, w które wierzymy. Just like some people will be very bearish and Bo niektórzy ludzie będą pesymistycznie nastawieni. only ever bearish. In this video, we're going to look at both sides. I w tym wideo pokażemy wam 2 strony. No emotion, Bez emocji, just the evidence in the charts and only the facts. tylko to, co się dzieje na wykresie i fakty. Again, this is where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that subscribe button, hit that thumbs up. Dokładnie. Now,
back to our chart. During the bull market of 2012. Okej, zanim albo podczas hossy w 2012 roku all the way up to 2013, do 2013 you can see that during our big pullbacks, widzimy, że podczas dużych korekt one or two lines of mieliśmy może jedną czy dwie czerwone średnie kroczące. red. During this big pullback, this was the main area that we pointed out. Remember that? July. Okej, to była ten lipiec 2013 roku, o którym mówiliśmy w poprzednich wideo, gdzie też mieliśmy tutaj poważny spadek. July 2013, we've pointed it out in several different videos. This is the avoidance. I to jest to, czego nie okazało się, że weszliśmy w bessę, czyli ominęliśmy bessę i wróciliśmy do hossy. This is when we had an avoidance of the death cross. This is also when we had one daily candle below the 200 day. I to jest też zdarzenie, gdzie mieliśmy tą dzienną świecę poniżej 200 day moving average, czyli 200-dniowej średniej kroczącej. This is also when we had two weekly candles below the 21. I 2 tygodnie czerwonych świec poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej. We're very similar to this situation, except it's a little more extreme. I to jest podobne do tej sytuacji, tylko to jest troszeczkę bardziej ekstremalne. Now, it's very apparent that it's almost unavoidable that we have an avoidance. We're not going to have an avoidance in present day. I raczej w tym okresie nie będziemy mieć odpuszczenia tego death crossa. Raczej tutaj w tym okresie się to zdarzy. Given the trajectory of the 50 day, which we'll get to a little bit later. But if we zoom in here, jeżeli chodzi o trajektorię 50-dniowej, do którego dojdziemy już za chwilę. This was the only time that we had more than 3 red lines. I to był jedyny okres, gdzie mieliśmy te 3 czerwone linie. And we had 5. Aha, a teraz mamy 5. Remind you, this was only for 1 week. I to było tylko przez jeden tydzień. Only for 1 week. So we're very closely related to this, but more extreme. Także jesteśmy bardzo blisko tego, ale bardziej ekstremalnie w tym okresie. And you can see for the rest of the bull market, we never even played with more than 1 red line until we entered a bear market. I widzimy, że nie mieliśmy więcej niż powiedzmy tych 5 lin, zanim nie weszliśmy w bessę. Now, I want to zoom back to present day and talk about something really briefly that I need you to keep in mind. Chciałbym przejść też do tego dnia dzisiejszego. Chciałbym porozmawiać o czymś bardzo szybko. Right? This structure that we see here, you can clearly see the flipping happening right here. I ta struktura, która tutaj była, widzimy, że mieliśmy tą zmianę trendu, którą widzieliśmy wtedy, where we turned bullish. Gdzie przeszliśmy w hossę. What we're getting close to is some turmoil, right? Do czego się zbliżamy, to troszeczkę do problemów. Have 10 red lines, gdzie mamy 10 czerwonych linii. It's for 1, 2, 3, 4, 5 candles. Przez 5 tygodni. Mind you, every example I just showed you previously was for 1 candle, maybe 2. I ten przykład, który wam podałem przed chwilą, to było może przez jedną świecę, może 2. And we're in the 5th candle of having some turmoil. A teraz jesteśmy już w 5 świecach. Okay? What happened previously? Co się zdarzyło wcześniej? During this period where we were entering getting close to a death cross was we had a rally. I co się zdarzyło też wcześniej, to mieliśmy ten wzrost ceny Bitcoina, zanim przeszliśmy do tego death crossa. And the rally caught a lot of people with their pants down because the rally got people very excited. Bo też ludzie stracili na tym ruchu, bo bardzo dużo osób podekscytowało się tym wzrostem ceny Bitcoina. They said, you know what, this is the end. I mówili, wiesz co, to już jest koniec. Of prices going down, gdzie cena już nie pójdzie niżej. Go back up. I pójdziemy dużo, dużo wyżej. Here we go. I tu taką mieliśmy sposobność. And we went back up in price
and it was a failed rally. I mamy tutaj odrzucenie tej ceny. And this is where really smart traders made an absolute killing. I wtedy ci mądrzy inwestorzy zarobili bardzo dużo pieniędzy. From the herd. Niż ci, którzy krzyczeli, że dojdziemy do 20 000, powiedzmy. Okay, so this is exactly what happened previously. I to jest to, co się zdarzyło wcześniej. We had a rally and it actually the same scenario happened back here in the previous market I ten sam scenariusz zdarzył się wcześniej. as we entered a bear market. Jak weszliśmy w bessę. You can see we had just about 10 lines here as well. We had our market top, 10 lines, boom, market rally. Wystrzał z tą ceną też mieliśmy, to 2014 rok. And then big crash. I duży spadek. Okay, the market rally gets a lot of people excited. I takie wzrosty, dużo osób podekscytowuje się tym. People throw their money in, they say, Wrzucają swoje pieniądze. this is it, and we go down in a big way. I możemy iść dużo niżej. Entering in both of those scenarios was just before we entered a bear market. W dwóch tych scenariuszach właśnie przeszliśmy w bessę. Just before we had a death cross. So again, this is really, really powerful stuff. Dlatego to jest bardzo ważne. What I want to do now is share with you the other side of the spectrum. Co chcę wam pokazać? Pokazać wam drugą stronę medalu. Because we don't want to just cover, oh my God, here are the evidence in the charts that prices are going down. Nie chcę, żeby być tylko po jednej stronie płotu, żeby powiedzieć, że tylko spadamy. Any disciplined trader on earth Każdy zdyscyplinowany trader na świecie, pamiętajcie o łapie w górze, has to look at both sides, and I need you to musi patrzeć na dwie strony płotu. do the same. Don't I chcę, żebyście wy to samo robili. get emotionally attached to one side, prices going up or prices going down. Nie bądźmy tylko emocjonalnie zachowani w jednej stronie medalu. Remove emotion Odrzućmy emocje and look at the evidence in the chart, and i zobaczmy na dowody na wykresie. then we can illustrate which one is more powerful. I możemy to zailustrować, które jest bardziej możliwe. What I want to show you here is something also very powerful. To, co chcę wam pokazać tutaj, to też jest bardzo ważne. This is a chart that illustrates the three tiers. Remember, we To są wykresy, które pokazują trzy poziomy. had one bear market back here in 2011, Mieliśmy w 2011 pierwszą bessę and it was a bull flag i mieliśmy flagę byczą. breakout. We had another bear market here in Mieliśmy kolejną bessę tutaj 2014, w 2014. which was also a bull flag Też to była bycza flaga breakout. i wyjście z niej. And then we had one back here, I w 2018 tak samo. which was also a bull flag. After each bull flag and breakout, we had Po każdej byczej fladze three distinct tiers. mieliśmy trzy poziomy. We talked about it. Mówiliśmy o tym. We had a breakout, golden cross, tier 1. Mieliśmy breakout, czyli golden cross, potem też i pierwszy poziom, Breakout, tier 2, breakout, tier 3. czyli przejście wyżej, poziom drugi i poziom trzeci. And we did the same back here in 2016. To samo w 2016. Three distinct tiers. Let's dig into the tiers a little bit because it's very important we understand this structure. And Przejdźmy też do struktury tych poziomów. again, this is for the bullish scenario. To jest do tego scenariusza bardziej pozytywnego. But again, we've got to take a step back and see, well, which scenario is more powerful? The Ale zawsze musimy spojrzeć na wstecz, który scenariusz jest bardziej możliwy. bear scenario or the bullish scenario, and why? What evidence tells us that? Czy dowody są bardziej po stronie hossy czy bessy. We'll get to that in this video. What I want you to understand is the breakout, the topping candle. I co chcę wam pokazać, to ta właśnie świeca, Once we had to break out the topping candle of these tiers, prices czyli ta najwyższa świeca, która pokazywała najwyższą cenę. never went. After this topping candle, we had 5 months of consolidation. I potem mieliśmy 5 miesięcy konsolidacji. Pamiętajcie, że to jest miesięczny wykres. Każda świeca ma 1 miesiąc. After this topping candle, 4 months of Po kolejnym 4 miesiące consolidation. konsolidacji. After this topping candle,
5 months. I potem też 5. In each scenario, that topping candle during consolidation, prices never went above the top of the candle and they never went below the bottom of the candle. I za każdym razem cena nie poszła powyżej góry, czyli cena w dalszych świecach nie poszła powyżej tej ceny tej poprzedniej świecy i poniżej tej ceny poprzedniej świecy. Very important. You can see here, we never went above this price during the entire consolidation, and we never went below the price during this consolidation. Same with tier 2. To samo z poziomem drugim. We never went above this price during the 4 months of consolidation. Podczas konsolidacji nie wyszliśmy powyżej tej ceny. And we never went below this price during the 4 months. I poniżej tej ceny tak samo. Same with tier 3. Never went above here. I tak samo z poziomem trzecim. We never went below here. Why do I show you that? Dlaczego wam to pokazuję? If we go to what's happening present day, again, this was a bear market. This was a bull flag. We had a golden cross. We had a breakout. And this would technically be our tier 1. I teraz jesteśmy w tym poziomie pierwszym, o którym mówiliśmy wcześniej. If we dig into our tier 1, we understand, okay, historically, we never went above 14,000 I widzimy, że to samo jest. Historycznie nie wyszliśmy powyżej 14 000 during our 5 months or 4 months of consolidation. Podczas 4 miesięcy konsolidacji. Right, we haven't. Have we ever gone below? Czy kiedykolwiek zeszliśmy poniżej? 7,400 7400 during our 4 months consolidation. No. Też nie. No. So even though these 3 candles are red, Nawet gdzie te 4 świece są czerwone, and we're on our 4th red candle, we still are within structurally nadal jesteśmy w strukturze. sound compared to these 3 tiers, Jeżeli chodzi o te 3 poziomy, które były wcześniej. compared to past history. So what does that tell you? Obviously, we're still technically in a Co to nam mówi? Że nadal technicznie jesteśmy bull market. w bull markecie, There's no w hoście. arguing that. Why? Nie ma żadnego argumentu na to, żeby przedstawić to inaczej. Because we haven't had a death cross yet Dlatego, że nie mieliśmy death crossa jeszcze, to officially enter a bear market. żeby oficjalnie wejść w bessę. And structurally, we're still good. I strukturalnie wyglądamy nieźle. We haven't gone below this price and we haven't gone above this price and we're consolidating. Także konsolidujemy, nie weszliśmy powyżej tamtej ceny, 14 i poniżej 7400. So technically, we're still okay Technicznie nadal to dobrze wygląda. in that regard. The next thing I want to show you is really powerful. Następna rzecz też jest bardzo ważna. This is really, really powerful. You're going to absolutely love this. Again, make sure you hit that thumbs up right now. Pamiętaj, żeby subskrybować. And if you haven't done so already, hit that subscribe button, join the movement. I dołącz do naszego ruchu. This is where we keep this complex world of crypto super simple. Look at the structure. This is going to be a game changer. Spróbujmy spojrzeć na tą strukturę. Check out this structure. This is 2017. To jest 2017 rok. Market top, 20K. Sama góra, We had a lower 20 000. high, lower high, lower high, lower high. Mieliśmy coraz to niższe szczyty. Not only did we have lower highs each time, we had a lower high, we came back down to what's called our market structure. We I doszliśmy za każdym razem do takiej struktury marketu. formed strong market structure here. Then we had another lower high, boom, came back down to our market structure. I dalej też mieliśmy tą strukturę. Lower Czyli wyszliśmy wyżej, ale doszliśmy do tej samej struktury. high, I utworzyliśmy niższy szczyt niż poprzednio na tygodniowej świecy. market structure. Lower high, market structure, lower high, market structure. Then we broke it. What I want you to focus on is these 2 circles. I na czym chcę się skupić, to te 2 wykresy. RSI below 40, price action RSI poniżej 40 below our market i struktura, cena poniżej tej struktury. structure. Why do I show you this? Dlaczego wam to pokazuję? This is a weekly chart. To jest tygodniowy wykres. This is the 20K top. To jest $20,000. This is present day. To jest to, co się dzieje dzisiaj. This is our 14K top. To jest nasz cena na 14 000, gdzie mieliśmy all time high na lokalnym.
czyli najwyższa cena. happened? We had our top market structure. Mamy tą strukturę zachowaną, Market lower high, market coraz to niższe szczyty jak poprzednio structure. Lower high, i za każdym razem dochodzimy do tej struktury marketu. market structure. Guess what? We broke it. We're in this scenario. I widzimy, że przy 9400 przebiliśmy ją dołem We're below the 40 on the RSI. i jesteśmy poniżej 40 na RSI. It's identical. To jest identyczna struktura. The only difference is this is a daily chart. Jedyna różnica to jest na dziennym wykresie. What I just showed you is a weekly chart. Co wam pokazałem wcześniej, to jest na tygodniowym. But how similar are they? Ale jak podobne one są? What does this tell us? It tells us that this is absolutely fascinating, To jest fascynujące. right? We broke our market structure. We came down here. Zeszliśmy ze strukturą niżej, We came down below zeszliśmy poniżej 40 na RSI the 40 on the RSI, and then we went on a rally, i potem wyszliśmy wyżej. right? Present day is the same exact scenario. I w tym czasie mamy to samą rzecz. However, if we were to go on a rally, you Jeżeli byśmy mieli wystrzelić teraz tą ceną, can see that, well, maybe we'll save to zaraz o tym opowiemy, bo tutaj już mówił o czymś innym. Zaraz do tego wrócimy, co się wydarzy, ale przejdźmy do tego. we've been showing it to you for about 8 months. Ten wykres pokazujemy wam już od 8 miesięcy You're very familiar with this chart. i na pewno jesteście zaznajomieni z tym. So let's give an update on the situation. Także zobaczmy, jaki mamy update w tej sytuacji. We talked a lot about the 14K Mówiliśmy bardzo dużo o tej granicy 14 000, being the top. We gdzie to była taka najwyższa cena. were really blessed and fortunate to identify that. But again, nothing special about what we did there. We just knew what to look for in the charts. I nic specjalnego tam się nie wydarzyło, po prostu wiedzieliśmy, na co patrzeć na wykresie. And after you take my classes, you will be able to do the same. Po wzięciu moich klas będziesz potrafił robić to samo. That was a gravestone doji candle. To był Gravestone Doji Candle. We knew that that was the top of the rally. We Wiemy, że to była sama góra wystrzału. called it out now 4 or 5 months ago, right? And we said these are the clear tiers. I mówiliśmy, że to były te poziomy. These are the clear tiers, meaning once we break this level, Jeżeli przejdziemy jeden poziom, the only other level we're looking at on the downside is this one. jest kolejny poziom, na którym możemy liczyć. Really simple. And we're still looking at this level. I nadal jeszcze patrzymy na te $6361, który jest kolejnym poziomem, do którego możemy dojść. 6003, 6004 level. It seems very likely that over the course of the next few months, we're going to play with this level. I prawdopodobnie przez kolejne parę miesięcy będziemy, no, mniej więcej tutaj w tym poziomie tutaj współgrać. And we better hope that it's support, I miejmy nadzieję, że to będzie nasz support, czyli linia wsparcia, or we're going to be in very big trouble. bo będziemy w bardzo dużych problemach. If we break this level, Jeżeli przejdziemy poniżej tego poziomu, it's big trouble. to są bardzo duże problemy. Let me make that really clear. Muszę to wam dokładnie powiedzieć. If you wake up one day, Jeżeli obudzicie się pewnego dnia, 2, 3, 4 months from now, 2-3 miesiące od tego czasu, and we're below jesteśmy poniżej 6300, 6003, 6004, 6400, it's a big problem, to jest duży problem. and in 6 or 8 months of problem. I to jest 6 do 8 miesięcy problemów. All right, so we better hope to hold that as support. Także miejmy nadzieję, że to się utrzyma w linii wsparcia. It will be incredibly strong support, but we're in a little bit of a situation. Ale jesteśmy w ciekawej sytuacji. So we'll be up to date on that. Again, hit that subscribe button, join the movement. Dlatego subskrybujcie ten kanał. This is where we keep this complex world of crypto super simple so that you have more success. Hit that subscribe button and everybody hit that thumbs up. Now let's get to another game-changing chart. Okej, przejdźmy jeszcze do jednego wykresu. And the idea is, look, Bitcoin is about to do something that it hasn't done since that 20K crash. Okej, Bitcoin jest teraz w takim ruchu, czego nie zrobił od $20,000. What is it?
Co nim jest? What do we need to be ready for? What do we need to do right now? Well, here it is. Okej, zobaczmy. Let's lay it all out for you. We have the death cross Mieliśmy Death Cross quickly approaching. And let me address something that was in the comments of our previous video. There were a few folks that said, you know what, Steve? Death cross, it's not important because... i bardzo dużo osób w tamtym okresie mówiło, że Death Cross nie jest tak ważną rzeczą na wykresie. the 200 day is rising. Bo 200-dniowa średnia krocząca jest wzrostowa. In the last video we showed you in the previous death cross, W ostatnim wideo pokazywaliśmy wam, czyli to jest ta odpowiedź na Alessio Rastani, the 200 day was also rising and i też mieliśmy 200-dniową średnią kroczącą wzrostową. this was a pretty extreme bear market that we went in I to był bardzo ekstremalna bessa, w którą weszliśmy for over a year. So przez prawie rok, this is when przez ponad rok. the 200 day was rising. I też tam 200-dniowa wzrastała. Let me show you one other example just to paint a powerful picture. Everybody remembers the market crash I każdy pamięta market crash of 2008. na Dow Jones na 2008, czyli kryzys na giełdzie. It was heard and felt worldwide, I to było słyszane na całym świecie. right? This is the legendary Dow Jones. To jest właśnie ten legendarny Dow Jones. We have the 50 day, Mamy 50-dniową, we have the 200 day. mamy 200-dniową. And we had guess what? A death cross in late 2017, Mieliśmy Death Cross w grudniu 2007, really early, 2007, really early 2008. i na początku 2008. And by the way, let's zoom in here so everybody I spójrzmy, can see it clearly. The 200 day was rising i 200-dniowa wzrastała. significantly at the time of that cross, and the death cross gave us warning in 2007. I to właśnie nam już dało ostrzeżenie w 2007. Most people got caught with their pants down, and Bardzo dużo osób zostało wtedy w swoim tradzie. you may be one of them. Maybe I może wy wtedy byliście jednym z nich. your retirement got hammered during this time. Well, we simply had a death cross in late 2007 to warn us that W 2007 mieliśmy tego Death Crossa, żeby nas ostrzec, extreme turmoil was coming, right? że spadniemy z Dow Jones. And this is, by the way, when the 200 was rising. So I to była ta 200-dniowa rosnąca. I just want to point that out, and I want people to take this very seriously, I chcę wam pokazać, że w tym momencie jest ta 200-dniowa rosnąca, that the death cross is nothing to joke about and ale Death Cross nigdy nie jest żartem. nothing to play with. Just like when we called it out a year and a half ago, Tak jak pokazywaliśmy to 1,5 roku temu we called out the death cross on YouTube. na YouTubie. It was not a popular thing to say. Nie była to popularna decyzja albo popularna rzecz, o której się mówiło. It wasn't a popular thing to talk about. Nobody wanted to believe that it was a thing. I nikt nie chciał wierzyć w to, że to była jakaś rzecz, która może się wydarzyć. And it turned into the biggest thing to I widzimy, co to oznaczało. happen in 2018. So, this is a pretty big deal, I to jest bardzo poważna rzecz. right? The death cross is approaching, I Death Cross nadchodzi, but more specifically, what are we about to do that we haven't done since this 20K? Okej, ale żeby być specyficznym w tym temacie, czego nie zrobiliśmy od momentu, w którym byliśmy przy $20,000. Crash. We've got to look at the number of candles below the 200 day. Okej, sprawdźmy na ilość świec poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. You can clearly see Widzisz to dokładnie. how many candles Ile świec have been below the 200 day as we speak. było poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. This is not pretty, To nie jest ciekawa, przepiękna rzecz. right? You can talk about, let's just do a quick measurement here. We're 19 candles. 19 świec, That's czyli 19 dni. the only time we've done that previously, when Jedyną rzeczą, kiedy to zrobiliśmy tylko raz, the market was still technically bullish, gdy market był technicznie w hoście,
is again that same time period in the charts right here. Czyli w marcu 2018. In March. In March we had many candles below before we entered an official bear market. I też mieliśmy wiele świec poniżej 200-dniowej, zanim weszliśmy w bessę. Before we had a death cross. And again, when you look back in all the history of the bull markets, there was only one candle that ever closed below the 200-day. I pamiętajmy, że mówiliśmy o tym już w ostatnich audycjach, tylko na całej historii, kiedy utrzymaliśmy ten bull market dalej, to tylko byliśmy jedną świecą poniżej 200-dniowej. During a bull market. Podczas bull marketu, czyli hossy. Only one. W 2013 chyba lipcu. One candle. We're at 19 in a row. A teraz jesteśmy 19 dni pod rząd. Right now. That's nothing to play with. Także to nie jest nic ciekawego. It's very serious. To jest bardzo poważna rzecz, która teraz się zdarza. Okay? What we know is when we zoom back in history, we had some foreshadowing here right before this cross. Czyli mamy takie ostrzeżenie, które się wydarzyło zanim mieliśmy to przecięcie. Okay? We also know that we have 3 monthly candles in a row. Mieliśmy też 3 miesięczne świece pod rząd. With red, we're z kolorem czerwonym, on our 4th monthly red, czyli spadkowe. Red candle as we speak. It hasn't closed yet, so we can't officially say that it's red. W tym momencie nie mamy 3 oficjalnie zakończonych, także nie możemy o tym powiedzieć. Green, but we know we've got 3 in a row. We know, ale mamy 3 miesięczne. No, that's never happened in a bear market, in a bull market. Sorry, the last time we've done that with monthly candles, guess what? Was right after the 20K crash. I ostatnim razem, kiedy to się zdarzyło, było to po tych 20 000 i tym spadku. How about the 21 week? Co, jeżeli chodzi o 21-tygodniową średnią kroczącą? Last time we had multiple candles below the 21 week was right after the 20K crash. I mieliśmy właśnie ostatni raz, kiedy byliśmy poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej, przed tym spadkiem tak samo. And again, we had 10 red lines in the Madrid moving average. I mamy 10 tych linii czerwonych z tym Madrid Mass, jak on tutaj dodaje, Madrid Mass, który mówiliśmy na początku tej audycji. Just move in to red and have some tanglement, which again, that hasn't happened since the 20K crash. I widzimy, że to się nie wydarzyło też od 2018 tego spadku. So I just want everybody to be aligned that things could really start heating up over the next 3 to 6 months. Także przez kolejne 3 do 6 miesięcy może tutaj się coś ciekawego wydarzyć. I'm going to keep you up to date. I na pewno będę tutaj z wami cały czas. What I do want to give is a big picture synopsis now, because i daję wam takie dużą perspektywę. We looked at the charts through a lot of different lenses. Gdzie pokazujemy wam te wykresy z różnych stron. We also covered some bullish scenarios. Pokazywaliśmy też pozytywne rzeczy. How powerful are they? How powerful are these bearish scenarios? I jak poważne są te też scenariusze pesymistyczne. What is the big picture? What should we focus on right now? I na czym powinniśmy się skupić teraz? What I would watch like a hawk is this death cross. Co będę obserwował jak jastrząb, to ten nadchodzący death cross. We need to understand how the price action is affected during this cross. Musimy zawsze pamiętać o tym, jak cena Bitcoina reaguje na death crossy. And over the next few weeks. Przez kolejne parę tygodni. We need to keep an eye on the 21 week. Musimy patrzeć na 21-tygodniową średnią kroczącą. We need to keep an eye on these 2 moving averages. I musimy patrzeć na te 2 średnie kroczące. And we need to watch for another failed rally that'll... I musimy patrzeć też na kolejną nieudane wzrosty. Get a lot of people excited. Gdzie bardzo dużo osób może być podekscytowanych, może być jeszcze taki wzrost. No ale nie przebijemy na przykład tych 9400, 9500 i spadniemy niżej, o czym mówiliśmy tydzień wcześniej. Right? We need to watch the scenario. What we know is right now the market is still in a bull market. Co wiemy, nadal jesteśmy w tym momencie w hoście.
There's no evidence to Nie ma żadnych dowodów na to, żeby suggest that we're an official bear market. Sprecyzować to, że jesteśmy w beście oficjalnej. No evidence. So we're still in a bull market. So then you ask, well, Steve, how about this market structure that you showed us earlier? Okej, wtedy pytasz, co ze strukturą marketu, o której mówiliśmy wcześniej? We still haven't broken these. You're right. So 7,004, if we break below that, Jeżeli zejdziemy poniżej 7400, we could be a little bit concerned, możemy być delikatnie zaniepokojeni. right? We're still technically, we could come out of this Możemy nadal technicznie wyjść z tego healthy. w pozytywnym znaczeniu. There's still a chance. Nadal mamy szansę. Right now, there's a little more evidence for that bearish scenario. Ale mamy też dowody bardziej na to, że może się wydarzyć zupełnie inna rzecz. There's not a ton of evidence for a bullish scenario, and there's no evidence that we have a reversal yet. Nie mamy ani za dużo dowodów na to, że będziemy wzrastać, ani za dużo dowodów na to, że będziemy spadać. Jest w miarę dużo tych dowodów, ale niewystarczająco na to, żeby określić w tym momencie ruch ceny. Meaning, for 111 days, we've been in a downtrend. I przez 111 dni jesteśmy w trendzie spadkowym. From our 14K top. Od 14 000. So 111 days, we've been in a clear downtrend. There's no illustrations in the charts yet that dictate a reversal of price going up. I nie mamy żadnej innej ilustracji na wykresie, która mówi o tym, że pójdziemy wyżej. Right? We could have another failed rally, but we need a major reversal. We Ale musimy mieć odpowiednie odwrócenie trendu. need something like a flip in the moving averages to really illustrate that we're heading back in the right direction. So that's what we're looking for right now. And again, this market structure, let's revisit this real quick. I wróćmy do tego, o czym mówił wcześniej. With that 20K top, Z tym tym topem na $20,000 we came back down, we formed these consecutive lower highs, mieliśmy coraz niższe szczyty, broke our market structure, and then we went on a massive rally. But guess what? This rally that we went on didn't break our 20K high. ale pamiętajmy, że ten wzrost ceny nie spowodował załamania albo dojście do poprzednich $20,000, do ostatniego, tego najwyższego punktu Bitcoina. It was a lower high. Było to zawsze niższy szczyt. So if we followed that same pattern, we could go on a nice rally, but guess what? It wouldn't be higher than 14K. I w tym momencie tak samo możemy wejść wyżej z tym wzrostem, ale nie będzie to wyżej niż 14 000. It wouldn't be higher than 14K. So that's what I would be prepared with for these scenarios. Again, really exciting things happening. Także na tym będę się teraz koncentrował i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Także mamy tutaj kolejną audycję z KRYPTO University. No ciekawe wykresy, można stwierdzić. Ciekawe, co wy myślicie. Dajcie znać, po której stronie płotu jesteście. Hossa czy Bessa? Waszym zdaniem. Czy idziemy do tych 7400, 6200 czy 6300? Czy spadamy jeszcze niżej, czy może dojdziemy do tych 14 000, ale najpierw musimy obserwować 9400. Życzę wam wspaniałego dnia, oczywiście chciałem powiedzieć nocy, ale niektórzy za dnia to oglądają, także wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.